Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj taki dosyć ciekawy filmik, ponieważ od pewnego czasu już testujemy sobie pewne takie małe, nowe urządzenie, które bardzo fajnie pomaga nam, żeby odnajdywać przeróżne zagrożenia, które są oczywiście niewidzialne, a czyhają na nas wszędzie. Dzisiaj chciałem Wam to przedstawić, ponieważ już teraz naprawdę chwilkę to przetestowaliśmy i naprawdę zdaje to bardzo fajnie egzamin. Jest to takie malutkie urządzenie, naprawdę nieduże, kieszonkowe, które ze sobą można zabrać praktycznie wszędzie i które będzie Was ostrzegać za każdym razem, kiedy wyjdziecie gdzieś w jakieś pomieszczenia, w jakieś miejsce usiądziecie, które dla Was po prostu jest bardzo niekorzystne. Czyli załóżmy, jesteście w biurze, gdzieś weszliście do biura, siadacie sobie gdzieś i co się okazuje, nagle urządzenie zaczyna Wam wibrować, mrygać, czujecie. Oznacza to, że usiedliście w miejscu, w którym jest bardzo duża ilość promieniowania. Więc wtedy należałoby po prostu na przykład przesunąć kawałeczek krzesło, przesunąć kawałeczek biurko i sprawdzić, jak będzie sytuacja wtedy. Ponieważ okazuje się, jak my tutaj przetestowaliśmy, czasami nawet bardzo małe odległości, gdzieś tylko coś przesuniemy i już ma to wpływ na poziom promieniowania, w którym my się znajdujemy. Dzięki temu urządzeniu potraficie to odnaleźć w mignieniu oka, gdzie jest Wasze idealne miejsce. Tak samo na przykład siadając sobie w domu, na kanapie załóżmy wieczorem, chcemy odpocząć. Jednak niestety może miejsce to być, w którym my zawsze siadamy, bardzo niekorzystne dla nas. I dzięki temu urządzeniu potrafimy to sobie sprawdzić, czy to miejsce jest korzystne, czy może ono nie jest korzystne. Bo jak się okazało u nas, ponieważ byliśmy w różnych miejscach teraz z tym urządzeniem i w jednym miejscu na przykład na kanapie było bardzo źle, ale przesunąłem się kawałeczek dalej i już było dużo lepiej. To wszystko jest zależne od urządzeń, które w danym mieszkaniu są, które u sąsiadów są, które ciągle promieniują, ponieważ każde z nich ma inne natężenie, siłę tego promieniowania i też w różnych miejscach promieniuje, gdzie jest gorzej, gdzie jest lepiej. I dzięki temu można takie rzeczy sobie znaleźć. Urządzenie jest na rynku konkurencyjne, czyli praktycznie jest jedyne w swoim rodzaju, ponieważ tutaj byli zaangażowani przeróżni specjaliści w budowie tego urządzenia, ale również też i osoby takie jak ja i inni, którzy również włożyli tutaj swój wkład w to. Jest to naprawdę dość fajne urządzenie, dobrze skonstruowane. Na dodatek jest naprawdę bardzo malutkie. Można je ze sobą zabrać wszędzie. Waży tylko 16 gram. To jest tyle co nic. Czyli no praktycznie nie czujemy go nawet, że mamy je ze sobą. Jednak ono nas ciągle będzie ostrzegać, że coś jest nie tak. Posiada wbudowany akumulator, który wystarczy tutaj podpiąć kabel, jak do telefonu, naładować. Tyle tutaj w tym wszystkim jest. Posiada również tutaj taki wyświetlacz, który nam na bieżąco pokazuje, jak mocne jest promieniowanie. No tutaj teraz na ten moment praktycznie, że nie mamy promieniowania, ale kiedy weźmiemy teraz telefon, od razu mamy pełny pasek, urządzenie zaczyna wibrować. Włączają się diody. Widzicie, co teraz się dzieje? Tu jest wielki problem. Pokażę Wam to bliżej nawet. O. Tak to wygląda, kiedy nagle jest telefon tutaj wokół. Tylko jak się go wybudza przeważnie, to wtedy się dopiero zaczyna jazda. Bo on od razu zaczyna promieniować. Także to urządzenie dzięki temu może Wam to wszystko pokazać, co i jak. Dodatkowo do urządzenia macie też oczywiście instrukcję obsługi, którą warto sobie przeczytać. Nie jest jakaś super skomplikowana. Dostajecie jeszcze książkę, bardzo fajną książkę. Uważaj na to, czego nie widać.
Dlatego ta książka tutaj jest bardzo fajna. Są tutaj bardzo fajne informacje. Również dla niedowiarków, którzy mówią, o, to nic nie szkodzi. Tutaj macie to bardzo fajnie wszystko złożone do kupy, dzięki czemu zrozumiecie, o co chodzi w tym wszystkim, dlaczego to jest takie niebezpieczne. Oczywiście pudełko i co ciekawe, mamy bardzo fajne skórzane etui do tego. I etui jest na tyle fajne, że wkładając sobie tutaj teraz to urządzenie do środka, jest całkowicie fajne, skórzane. Mamy dostęp do przycisku, którym tutaj się zmienia funkcja, ale do tego przejdziemy dalej. Jeszcze to Wam pokażę, o co chodzi z tymi funkcjami. Jest otwarcie na ładowanie oraz jest specjalny klips, cyk, dzięki któremu można to sobie wepiąć na pasek do spodni, załóżmy, jeżeli ktoś używa, lub jakieś inne miejsce, gdziekolwiek byście nie mieli, i wtedy macie go przypięty przy sobie. Cyk, można chodzić, nie będzie Wam przeszkadzać. Oczywiście można też w kieszeni nosić, można w torebce nosić i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tu jest jeszcze jedna ciekawa funkcja, do której później przejdziemy, którą Wam powiem, która pokazuje, cośmy już tak naprawdę w ciągu dnia złapali na siebie. I to dopiero pokazuje ogrom problemu, w jakim się tutaj teraz znajdujemy w dzisiejszym świecie. Urządzenie to jest przeznaczone dla kilku grup ludzi. Pierwszą to są na przykład pracownicy biurowi, którzy gdzieś w biurach pracują, w jakichś halach produkcyjnych, tego typu rzeczach, gdzie ciągle występuje jakieś duże promieniowanie. Załóżmy, musimy gdzieś tutaj na hali stać. Czasem warto sprawdzić, czy w tym miejscu akurat jest dobrze. Może akurat kawałeczek dalej będzie lepiej dla nas, żebyśmy już nie musieli cały czas pochłaniać tyle promieniowania. Pamiętajmy, że promieniowanie, to całe elektromagnetyczne i tak dalej, ciągle ma wpływ. Ma wpływ na nasze DNA. Ma wpływ na przeróżne choroby. Wiele badań, może powiedziałbym nawet setki różnych badań, które pokazują, jak szkodliwe to jest, jakie choroby się z tego rozwijają i tak dalej, i tak dalej. Następną grupą to mamy ludzi, którzy świadomie dbają o swoje zdrowie, tak jak na przykład my, którzy zawsze patrzą, czy dana rzecz, czy dana sytuacja, czy dane jedzenie i tak dalej ma wpływ na nasze zdrowie, czy nie, a nie po prostu kupujemy, jemy, siadamy gdzieś, gdzie jest wszystko totalnie pełne promieniowania i tak dalej. My zawsze szukamy tych optymalnych rozwiązań, ponieważ wiemy, że to wszystko ma wpływ na nasze zdrowie. I tutaj również dla ludzi, którzy mają choroby autoimmunologiczne, bardzo dobre jest to. Dlaczego jest to takie bardzo dobre? Ponieważ on Ci pokaże, w których miejscach nie powinieneś być, w których miejscach nie powinieneś siadać, w których miejscach nie powinieneś spać. I tych miejsc po prostu można bardzo łatwo wtedy unikać, ponieważ przychodząc do pomieszczenia, niektórzy czują, że zaczynają czuć się źle, ale niektórzy tego nie czują. I po prostu siadają i siedzą tam, i siedzą tam. Ich stan się tylko i wyłącznie pogarsza. Dzięki temu to, co jest niewidzialne, nagle zaczyna być widzialne. Ponieważ to urządzenie idealnie Ci to pokaże, ma nawet skalę, która Ci pokaże, jaka ilość tego promieniowania tam jest. I kiedy skala już jest pełna, tak jak na przykład przy telefonie, przed chwileczką, to wtedy urządzenie zaczyna pulsować. I już wiesz, że tam nie powinno Cię być w tym miejscu. Dlatego to jest tak przydatne, ponieważ pokaże Ci, czy tu masz być, czy tu nie masz być. Również dla ludzi, na przykład, którzy mają dzieci. Niektórzy bardzo szukają optymalnych miejsc, gdzie postawić łóżeczko i tak dalej dziecku. Również można to sprawdzić tym urządzeniem. Jeżeli w tym miejscu, gdzie chcesz położyć łóżeczko dziecku, najlepiej jest je tam postawić i w tym miejscu, gdzie ma dziecko leżeć, położyć to urządzenie i zobaczyć, jaka tam jest skala tego promieniowania teraz na tym miejscu. Jeżeli będzie wszystko ok, cisza, spokój, to jest fajnie. Ale jeżeli będzie taka sytuacja, że tu braknie skali, no to na pewno nie powinno to łóżeczko stać w tym miejscu. I wtedy warto znaleźć jakieś inne miejsce. Czasami wystarczy kawałeczek przesunąć
już się całkiem zmienia sytuacja. Obecnie rynek takich urządzeń pomiarowych bardzo dynamicznie się rozwija, ponieważ ludzie powoli zaczynają kapować, co się dzieje wokół i że rzeczywiście to ma wpływ na to. Więc pojawia się coraz więcej takich przeróżnych urządzeń. Jednak to urządzenie cechuje się tym, że jest naprawdę bardzo, bardzo dokładne. Ma naprawdę bardzo dokładną skalę pomiarową, dzięki czemu optymalnie Ci pokaże, gdzie, co i jak. Ale tak jak mówiłem, to nie są jako jedyne funkcje. Za chwilkę przejdziemy sobie do następnych funkcji. Jednak chciałem jeszcze zakończyć na temat tych pomiarów i tak dalej, ponieważ również urządzenie to jest przyjazne dla środowiska. Dlaczego jest przyjazne dla środowiska? Ponieważ są to materiały recyklingowe, które tutaj są też wykorzystywane do tego. Pobiera bardzo malutko prądu, czyli jest bardzo energooszczędne, czyli również nie wpływa tutaj na środowisko. Oraz dodatkowo firma współpracuje później jeszcze z różnymi firmami do utylizacji, czyli po prostu to urządzenie nie obciąży później środowiska i tak dalej, czyli może zostać ponownie te materiały wykorzystane i tak dalej. Dlatego tutaj również jest uwaga na to położona i inwestorzy coraz bardziej dostrzegają właśnie takiego typu możliwości i zaczynają inwestować po prostu w ten rynek właśnie takich urządzeń, ponieważ takie urządzenia poprawiają zdrowie ludzi, ale również w inwestycje w taki rynek poprawia się świadomość ludzi, ponieważ do coraz więcej grupy ludzi docierają te informacje na temat na przykład takiego urządzenia, ale to nie jest tylko to urządzenie. Co teraz stoi za tym urządzeniem, co jest przyczyną, że takie urządzenia muszą zostać wyprodukowane. Tu dopiero zaczynają się ludzie budzić, ponieważ ktoś może zobaczyć takie urządzenie i nagle powie, ale czekaj, to ten telefon, to ten masz tam obok, to mi szkodzi. Nagle zacznie szukać dalej i wtedy mu się dopiero oczy otworzą, co tak naprawdę już sobie w domu kupił, co za urządzenia inteligentne, a one rosną niesamowicie. Tych urządzeń jest coraz więcej. Lodówki, które zakupy robią, pralki, które same piorą, domy, które same się włączają, wyłączają, ogrzewanie pilnują i tak dalej. Wszystko za pomocą telefonu. To jest wszystko niestety bardzo wygodne, ale niesie ze sobą też i pewne konsekwencje, które akurat dla nas dobre na pewno nie są. Kolejną ciekawą funkcją tego urządzenia to jest wykrywanie śledzących nas obiektów. Czyli co mam tutaj na myśli? Załóżmy, wchodzisz do jakiegoś pokoju, który nie jest Ci znany, w którym masz przebywać. Czasem są tam podsłuchy, czasem są tam ukryte kamery, tego typu rzeczy. Więc co? Włączasz sobie urządzenie i zaczynasz przechodzić po ścianach, po prostu tak, machać tym. Tylko musisz wyłączyć swój telefon w tym momencie, jak zaczniesz z tym pracować, żeby Ci nie zaczęło robić jakichś fałszywych pomiarów. Możesz też Wi-Fi wyłączyć w tym pomieszczeniu, jeżeli masz taką możliwość i sprawdzasz. Jak nagle urządzenie zacznie Ci pulsować i na skali zobaczysz bardzo dużo, może to oznaczać, że gdzieś w tym miejscu jest ukryty podsłuch, ukryta kamera, która bezprzewodowo nadaje i po prostu wysyła cały obraz, co Ty tam robisz i tak dalej. Czy na przykład swój samochód możesz obejść dookoła, czy aby czasem nie masz jakiegoś urządzenia, tak zwanej pluskwy, która po prostu Cię śledzi, podrzuconej pod spodem, to urządzenie pomoże Ci też takie rzeczy wykryć. Drugą funkcją to jest natomiast bardzo proste, ponieważ mamy tutaj jeden przycisk, czyli tutaj mamy pierwszą tą radiację. Teraz naciskamy go raz, mamy dawka. Dawka to jest bardzo fajna funkcja. Tutaj pisze wyłączona. Wystarczy teraz przytrzymać palec na tym guziku parę sekund i nagle zauważymy, włącza nam się coś takiego. Dawka 0% normy. Teraz jest tutaj włączone. Jeszcze raz to włączę, tak. No to mamy. I co teraz ta funkcja robi?
Ta funkcja jest tutaj bardzo fajna, ponieważ ta funkcja zlicza Ci przez cały dzień ilość promieniowania, na jaką byłeś wystawiony. Czyli przeszedłeś gdzieś przez miasto, czy przesiedziałeś cały dzień w domu i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ na tej pierwszej funkcji, no widzimy, że mamy tam to promieniowanie, ale nie wiemy, ile tak naprawdę tego promieniowania pochłonęliśmy do środka. I ta funkcja jest tutaj unikalna, ponieważ ta funkcja pokaże Ci optymalnie, ile teraz procent tego promieniowania Twoje ciało pochłonęło. Kiedy zaczniemy zbliżać się do 100%, to zacznie się robić nieciekawie. Ponieważ jeżeli to się będzie powtarzać codziennie, to nasze ryzyko jakichś chorób, poważnych chorób, będzie drastycznie wzrastać do góry. Dopóki jeszcze będziemy poniżej tych 100, jeszcze da się jakoś z tym wytrzymać. Jednak zacznie się robić nieciekawie, jak będziemy przekraczać 100%. Tutaj teraz wstawię takie fajne filmiki, które my zrobiliśmy już w międzyczasie dla Was w różnych miejscach, które pokazały, ile dawki tego promieniowania nasze organizmy pochłonęły w różnych miejscach. Także to Wam teraz tutaj wstawię i za chwilę omówimy sobie jeszcze trzecią funkcję tego urządzenia, ponieważ ma ono jeszcze trzecią funkcję, to jest mianowicie impulsator, do którego zaraz przejdziemy, ale najpierw zobaczcie sobie sami efekty dawki, jakie to urządzenie pokazało, co myśmy pochłonęli w różnych miejscach. Dobrze, także mamy nasze urządzonko. Ustawię go sobie na... O, on mi tu już od razu pokazuje, że już jest radiacja duża, ale to przez to, że leży obok niego telefon. Także dawka. No, 28% już normy dzisiaj złapało. Także no, jadę do miasta. Zobaczymy, jak to będzie w mieście z tym. Dobrze, po powrocie z miasta przebywaliśmy tam gdzieś chyba 6 godzin chyba nam zajęło, zanim wszystko ogarnęliśmy, co mieliśmy ogarnąć. No i wyszła nam dawka 256% normy. I to tylko z jednego dnia takiego załatwiania różnych spraw w mieście. Także już mnie się zrobiło ciemno prawie, że już jest po 8 wieczorem tutaj. Także żonka sobie już robi tutaj steka przy okazji. A ja właśnie chciałem Wam nagrać, jak to wyszło z podróży do miasta. Także no nie wygląda to po prostu ciekawie z tym. O ten właśnie przyrząd bardzo fajnie nam to tutaj wszystko zlicza i pokazuje, ile nasze ciało tego absorbuje, ponieważ powinno się go nosić przy ciele, bliziutko siebie, czy na przykład jak kobiety w torebce i tak dalej. No i tu właśnie pokazuje Wam, ile wy łapiecie tego promieniowania, wszystko wyliczone. No i nie wygląda to niestety dobrze w dzisiejszych czasach. Dobrze, mamy okazję teraz tutaj być w takim, nazwałbym to po prostu nowoczesnym mieszkaniu, w którym pewnie wielu z Was mieszka. I co chciałem Wam pokazać? Chciałem Wam pokazać, jak tutaj sytuacja wygląda z tym wszystkim. Tutaj mamy to urządzenie i tak sobie siedzisz w domu na kanapie i co tutaj się dzieje? On cały czas po prostu tutaj praktycznie non-stop świeci i wibruje, że tutaj jest przekroczona całkowicie dawka tego promieniowania. Ona czasami spada, czasami idzie do góry. Jak to wiadomo, idą te fale z telefonów czy z tych Wi-Fi, które tutaj wokół są, bo tutaj włączyłem Wi-Fi, żeby sprawdzić, ile jest punktów. No to lista była naprawdę bardzo długa, ponieważ w każdym mieszkaniu jest Wi-Fi. Także non-stop to tutaj świeci. I to jest miejsce, w którym ludzie przebywają bardzo długo. Tutaj kanapa, wiadomo, i tutaj non-stop coś praktycznie naparza. Także nie wygląda to ciekawie, dzięki temu można już to przynajmniej sobie wykryć, które miejsca są bezpieczniejsze w domu, które nie. Bo są miejsca, gdzie jest na przykład mniej. Cofniemy się gdzieś tutaj i tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, tu już jest troszeczkę mniej.
O, załóżmy. No tylko teraz znowu podlatuje do góry. W każdym razie to miejsce tak tutaj troszkę bezpieczniejsze było. O, ale te impulsy i tak idą w tych mieszkaniach non stop. O, teraz znowu spadło. Co jest ważne, chciałem wam jeszcze pokazać tutaj miejsce właśnie, gdzie jest telewizor, tu na dole gdzieś Wi-Fi jest, pod spodem różne inne rzeczy i tak o, co tutaj non stop coś tu się dzieje przy tym wszystkim. Będziemy schodzić sobie na dół teraz, tutaj, tu jest gdzieś Wi-Fi, o, no tutaj praktycznie non stop. Cały czas pełna dawka. On wibruje też cały czas w ręce, ponieważ on ostrzega o tym, że tu po prostu no jest za dużo. I teraz zrobimy taki eksperymencik. Włączymy sobie tutaj dawkę, czyli przytrzymać ten guzik. Dawka się włączyła. I teraz dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jaką dawkę tutaj złapiemy sobie w godzinę czasu. Ponieważ zrobię to tylko w godzinę czasu, i to później można sobie pomnożyć razy 24 godziny. Norma taka bezpieczna jest, żeby nie przekroczyć 100%. Także zostawiam to teraz na dawce i później wam pokażę, jak to wygląda dalej. Dobrze, moi drodzy. Godzina i 2 minuty dokładnie minęły. Dawka tutaj leżało to sobie po prostu na stoliku przede mną. To jest 35% w godzinę czasu. 35%. Jeżeli długotrwale będziemy przekraczać 100%, to bardzo często później właśnie zaczynają się różne choroby pałętać do nas. Także to nie jest ciekawe. Dlatego trzeba szukać właśnie takich miejsc w domu, albo się po prostu zabezpieczać przed tym promieniowaniem, co już wiele razy wam pokazywaliśmy, jak to robić. Jak się zabezpieczać przed tym, żeby po prostu nas to nie łapało cały czas. I to jest właśnie fajna rzecz, ponieważ pokazuje, w których miejscach, gdzie co jest, co się dzieje, gdzie mamy jakieś największe miejsce promieniowania. To może być twoje ulubione krzesło, gdzie siedzisz, na przykład tutaj, w tym miejscu. I co się okazuje, po godzinie masz 35%. To znaczy, że po 10 godzinach masz już 350% dziennej dawki. Po 20 godzinach masz już 700%. A jeszcze zostałem później 4 godziny. Czyli masz gdzieś ile? Ponad 800% grubo wtedy dowalone. No. Także nie jest to ciekawe. Także sami widzicie, to jest zwykłe, normalne, takie standardowe mieszkanie w takim bloku i tak to mniej więcej wygląda później. Taki jest tego efekt. Także po prostu trzeba tego pilnować i się zabezpieczać przed tym, szukać miejsc, gdzie jest najmniej w tych przebywać, wyłączać jakieś routery na noc, chociaż tutaj to za bardzo sensu nie ma. No, jest zawsze jakiś sens, ponieważ zawsze tego bliższego promieniowania mniej. No ale u sąsiadów nie powyłączamy im routerów, no bo jak? Nie da rady. Tu jeden za ścianą będzie bić, tu z góry pewnie też jeden będzie bić, tamtąd pewnie też jeden będzie, z tamtej strony też jeden będzie. A niektóre łapie chyba nawet jeszcze stamtąd obok z tych mieszkań też, bo lista była długa tych routerów, jak tutaj włączyłem, także no. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda niestety. No, już tutaj siedząc, już znowu 1% doszedł. Tylko tutaj siedząc i to nagrywając, już jest 36%. Także tak to wygląda niestety. Nieciekawie. Dobrze, moi drodzy. Trzecią funkcją to jest impulsator. Czyli po prostu znowu zmieniamy to sobie tutaj u góry. Mamy radiacja, dawka, impulsator. W momencie wtedy przytrzymujemy palcem. Impulsator nam się włączył. W tym momencie działa impulsator. Impulsator i dawka nie działają razem. Można włączyć albo to, albo to. Jeżeli jest włączony impulsator, co ta nazwa taka tajemnicza nam tutaj mówi. W tym momencie urządzenie działa ochronnie na nasz organizm. Dlaczego? Ponieważ
to jest jak gdyby magnetoterapia. Może kiedyś słyszeliście, to już było stosowane bardzo, bardzo dawno temu w medycynie chińskiej, gdzie na różnych miejscach w ciele kładziono magnesy. Nie kojarzyć tego z tymi bransoletkami, z tymi magnesami, które kiedyś były takie popularne, ponieważ to nie było dopracowane, to nie było położone w tych miejscach, w których to miało być położone na organizm, bo to tak nie działało. To były po prostu szybkie rzeczy, na których można było zarobić, ale w medycynie chińskiej były odpowiednie punkty w organizmie, gdzie kładziono magnesy, które pomagały właśnie nasz organizm tutaj jak gdyby pomóc mu. W momencie, kiedy jest włączony impulsator, mamy włączoną jak gdyby ochronę, która blokuje nam wpływ negatywnych promieniowań na nasz organizm. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w tym momencie urządzenie to wytwarza pole magnetyczne, czyli tą częstotliwość Schumana, która jest też liczona, mamy takie specjalne wykresy w tym, czyli odtwarza w tym momencie to urządzenie takie pole magnetyczne, te pierwotne Ziemi, ponieważ dzisiaj pole magnetyczne Ziemi słabnie, jest coraz słabsze niestety. Natomiast mamy coraz więcej tego sztucznego promieniowania, które coraz bardziej nam szkodzi. Takie naturalne pole właśnie Ziemi jak gdyby pomaga nas chronić w tym momencie. Czyli włączając impulsator, można by to tak prosto nazwać. Ja to tak nazwę swoimi słowami, żebyście sobie to mogli po prostu wyobrazić. Jakbyście się przenieśli w czasie do prehistorycznej Ziemi, gdzie nie było jeszcze żadnych masztów, gdzie nie było prądu, gdzie nie było żadnych urządzeń. Tak mniej więcej można to sobie wyobrazić i wtedy wasz organizm ma ten czas, żeby się zregenerować. Czyli po prostu regenerujemy się. To jest taka główna funkcja impulsatora. I oczywiście, żeby go wyłączyć, znowu przytrzymujemy impulsator wyłączony. I można sobie zostawić znowu na samej radiacji. No to znowu telefon mi tutaj promieniuje. Lub po prostu znowu tą dawkę włączyć z powrotem, jeżeli chcemy, żeby nam zliczało. Czyli znowu przytrzymujemy palcem i wtedy znowu włącza nam się dawka, która nam pokazuje, ile promieniowania pochłonęliśmy. Także można sobie tutaj przetestować te różne funkcje. Jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie naprawdę jest mocne promieniowanie i nie mamy możliwości wyjść stamtąd, a musimy tam siedzieć, to można właśnie sobie włączyć wtedy funkcję impulsatora, żeby nam pomógł po prostu zabezpieczyć nas na ten moment, jeżeli jesteśmy w tym pomieszczeniu. Kiedyś zrobimy sobie jeszcze kolejny odcinek, ponieważ jeszcze jeżeli chodzi o ten impulsator, to tam jest dużo więcej informacji, ale to by było najlepiej, jakbym wam to po prostu przeczytał, ponieważ tam są skomplikowane rzeczy i tak dalej w tym wszystkim. Do tego jeszcze sobie przejdziemy za jakiś czas, jak znajdę trochę więcej czasu oczywiście, bo z tym czasem to jest bardzo źle u mnie teraz. To jest największe wyzwanie, jakie mam z czasem, także jak znajdziemy czas, to sobie jeszcze ten impulsator dokładnie rozpracujemy. Na ten moment w opisie filmu będziecie mieli link, gdzie można znaleźć to urządzenie, gdzie je można kupić. Będziecie tam mieli też specjalny kod rabatowy, który wam jeszcze da 10% zniżki na to urządzenie. Razem z urządzeniem, tak jak mówiłem, dostajecie też tą książkę, to etui skórzane, które tutaj jest instrukcja obsługi. Jest jeszcze dodatkowy paseczek tutaj w środku, taki też skórzany w tym pudełeczku. Coś takiego, to jest, żeby to można było ewentualnie przedłużyć, to jeżeli potrzebujemy to dłuższe, także coś takiego też jest. Oczywiście jest też kabel do ładowania i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko mamy tutaj razem w tym zestawie dodane. Polecam wam tą książkę przeczytać, jak już zamówicie urządzenie, ponieważ otworzy wam oczy na wiele nowych spraw, o których mogliście jeszcze nie wiedzieć. Także myślę, że to tutaj jest naprawdę optymalne. No i to urządzenie pomoże wam wykryć te najgorsze miejsca w waszym domu,
waszej pracy i tak dalej. My z niego już korzystamy i parę razy rzeczywiście pomogło nam już, gdzie byliśmy w takich różnych miejscach, ponieważ ostatnio mamy sporo też i wyjazdów i tak dalej, i pokazało nam już bardzo fajne miejsca, właściwie nie fajne miejsca, w których moglibyśmy siedzieć, ponieważ akurat fajnie wyglądały, fajnie by tam było sobie usiąść. Jednak jak podeszłem z urządzeniem, to się okazało, że wcale fajnie tam nie było w tym miejscu, więc od razu poszliśmy gdzieś indziej. Także moi drodzy, wszystko macie w opisie filmu, tam wszystko znajdziecie. Oczywiście firma tutaj stoi też do waszej dyspozycji, służy radą, służy pomocą. W razie pytań można się dodatkowo też z nimi kontaktować. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. Po prawej stronie taki dziubek kliknąć, rozwinie wam się opis filmu i tam wszystkie informacje znajdziecie. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!